Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Wybaczcie, jeżeli trochę niewyraźnie mówię albo dziwnie mówię, ze względu na to, że pod szczęką wisi mi maska przeciwpyłowa 3M, którą będę dzisiaj stosował przy prezentacji farb modelarskich od hiszpańskiej firmy AK Interactive z serii Real Colors. Są to farby na bazie lakieru, czyli tak zwany, tak jak tu mamy napisane, Liquid Base Paint, czyli nie są to farby akrylowe, tylko farby lakierowe, na bazie lakieru w ten sposób. Pamiętacie, jak prezentowałem Wam farby od firmy Hataka, Orange? To są tak samo właśnie farby lakiery, tak zwane u nas. W tej chwili właśnie doszła dostawa zestawów farb dedykowanych na przykład do zestawów NATO, ale i również wiele innych. Będzie ona się poszerzała wraz z kolejną dostawą. Prosiliście mnie właśnie, żeby zrobić filmik z farbami Atom od Amo by Mick Jimenez, jak i również Real Color od AK Interactive. No i wybrałem na pierwszy rzut idą farby właśnie AK, lakiery i coś troszeczkę powiem o tych lakierach, bo z tego, co sobie wyczytałem na stronie producenta, jakie proporcje proponuje tutaj producent, i proporcje to zaleca nam 60% farby i 30% tinera. W takich proporcjach. Na opakowaniu nawet znajduje się napis, że farby na bazie lakieru rekomendowane właśnie do rozcieńczania tych farb, jak i również jako zmywacz do następnie farb jest zalecany właśnie thinner, płyn taki specjalny, gdzie jest taki kompatybilny, powiedzmy, jako thinner cleaner. I są to numery RC701, jak i również RC702. Różnią się one po prostu pojemnościami. Ja mam akurat 200 ml cleaner właśnie do farb Real Colors. I tutaj właśnie, że to jest wysokiej jakości, tararara i tak dalej, i że ten płyn nadaje się właśnie jako rozcieńczalnik i jako zmywacz. I teraz tak, jeżeli chodzi o ciśnienie, sugerowane przez producenta ciśnienie na kompresorze, to podaje on od 12 do 15 PSI. I ja powiem Wam, tak sobie właśnie w tej chwili ustawiłem kompresor na 15 PSI. No i zaraz sobie rozrobię w proporcjach odpowiednich właśnie, tak jak producent prosi, czyli wykorzystam 10 kropel. Chyba wezmę sobie najpierw farbę ciemnozieloną. Tak jak wspomniałem, 17-ml buteleczki, zresztą mamy tutaj napisane, i to jest zestaw tak zwany military. Bo jest jeszcze tak zwane kolory basic, jak i również jest do zestawy do malowania pojazdów cywilnych. My mamy military. I teraz tak, biorę sobie jeszcze raz, wymieszam tą farbkę. No jeszcze raz przy Was powącham. Jest czuć zapach farby, nie jest to może jakiś bardzo drażniący nos zapach, no ale jest. Siedem, 8 kropel farby. Farba jest, powiem Wam, ma taką konsystencję praktycznie jak do malowania pędzelkiem, więc naprawdę źle to nie wygląda. I na te 8 kropelek
Ja troszeczkę tutaj, tak, dobrze dam, powinienem na 6 dać 3, a tu damy raz, 2, 3, 4. 4 kropelki. Jeżeli chodzi o thinner, troszeczkę mam duży pędzelek do mieszania tutaj tej farby. No ale powiem wam tak, trochę mi było szkoda używać do mieszania farby cieńszych, ale zarazem lepszych pędzelków. Tutaj mam pędzelek od Army Paintera, który dostałem wraz z zestawem farb do figurek. Speed Paint, tak, Speed Paint. No, myślę, że na tyle tego malowania i powiem wam, że tu nie należy z przyzwyczajenia do słoiczka z wodą. Widzę, że nie zareagowało, zaraz trzeba będzie uruchomić płyn. Wlewam sobie do aerografu. Do malowania oczywiście używam aerografu Mobius 02 od firmy Galerii. No i zobaczymy, jak na tych fabrycznych ustawieniach będzie się malowało model. Tutaj mam przygotowanego już dawno sklejonego Fiata 621. Jest to zestaw z serii Firstów, znaczy od firmy First to Fight, wrzesień 1939. Zobaczymy też, jak jest wydajna ta farba, jak ona kryje. I widzimy, że zieleń się skończyła. Maskę można spokojnie zdjąć. Tutaj filtr mi się odpiął. No i jak wygląda krycie? Jak wygląda w ogóle farba? Farba bardzo fajnie pokryła ten model. Co prawda tej farbki było niewiele, jak na pomalowanie takiego modelu. Tutaj dobrze by było posiadać przy tego typu aerografii, jak taki zbiorniczek mam, to powiem wam około 15, nawet 15 kropel, 20 kropel, dobrze następnie rozcieńczonych właśnie thinnerem. I tutaj powinno się właśnie więcej użyć tej farby do tego typu modelu. Ja sobie przepłuczę teraz właśnie aerograf. No na razie jestem póki co, powiem wam, z tego malowania zadowolony. Tak jak mówiłem, właśnie można podobno używać ten thinner, to podobnie tak jak w farbach Mission Models, nadaje się właśnie do jednego i do drugiego. Widzę, że pędzelek całkiem dobrze umył, ale zobaczymy, jak wypłucze się aerograf. No tu po dodaniu, powiem wam, jeszcze płynu do aerografu do środka, no to powiem wam, jeszcze trochę tam wróciło tej farbki, no ale tak to jest. Przetrę sobie kieliszek. Teraz zobaczymy, jak sobie przepłuczę jeszcze w ten sposób. Odstawię lepiej, żeby
Dobrze jest. Kieliszek jest czysty w środku. Tu sobie doleję między innymi tego właśnie zmywacza do kieliszka, w którym rozrabiałem, do pojemniczka, w którym rozrabiałem farbę. No i teraz sobie weźmiemy dla odmiany czarną farbę. Pamiętajcie, że ta zielona farba została delikatnie tylko nałożona na biały podkład. Będzie miała na pewno zupełnie inny odcień, jeżeli położymy tą farbę na czarny kolor. To już by była inna zmiana. I tej farby jest cieniutka warstwa, zresztą to są farby lakiery, tak? No to teraz sobie weźmiemy czarną farbę. Dobra. I do tego 4 kropelki tinera. Bardzo fajny właśnie taki czarny kolor. To nie jest taki czarny totalnie, tylko jak zwróciliście na przykład uwagę podczas jakiejś defilady, powiedzmy, na czołgi malowane na trójbarwny kamuflaż NATO, to te kolory, kolor czarny nie zawsze jest idealnie czarny. Ten jest taki dość, wygląda wyblakle. Chyba że coś jest źle wymieszana farba na przykład. Możliwe, że nie jest to wszystko jeszcze takie, jak powinno być. Ale ten odcień na pewno zmieni się już na samej, kładąc ją na samą farbę. O rany, chyba tinera nie wylałem, czy wylałem? Zaraz zobaczymy. Tak, jeszcze raz zrobię miksturę odpowiednią. No i jest intensywny zapach, powiem Wam, jeżeli chodzi o podczas mieszania farb. Więc tutaj maska jest, powiem Wam, wskazana i dobrze wentylowane pomieszczenie. No i zobaczymy. Ja chyba wezmę jednak tak. No farba jest, powiem Wam, bardzo delikatnie kryje. Ja sobie tutaj troszeczkę odkręcę.
Dobrze, mamy zielone, mamy czarne. A zobaczymy, jak maluje w ogóle czarny, jak się kładzie. A, tu się skończyła farba. No nie wiem, czy ona jest taka, powiem wam, ekonomiczna, ta farba. Mam takie wrażenie, że dość szybko ten lakier schodzi w porównaniu z farbą akrylową, więc nie ma żadnego tutaj, powiedzmy, ja mam takie odczucie, tak, że to jest dobre do nakładania cienkich warstew farb. Teraz pozwolicie, że umyję aerograf. Aerograf jest już umyty, miseczka jest już przetarta. Czuć zapach tych farb, powiem wam. I ja, jako osoba przyzwyczajona do praktycznie farb bezzapachowych, do farb akrylowych, to powiem wam, że musiałbym się ostro przestawić pod kątem zapachu. Mam otwarte okno, jest wyciąg włączony i powiem wam, że jak zdejmę maskę, jest dość dobrze czuć tą farbę. Zawsze warto sprawdzić, czy wszystko jest ok. Przedmuchać stary kolor. Maluję taki kamuflaż podobny, jaki był używany we wrześniu 1939 roku, ale kamuflaż malowany za pomocą kolorów kolorystyki natowskiej. Powiem wam, że bardzo fajnie się tymi farbami maluje, ale to jest też dzięki aerografowi, czyli serii Mobius od Galerii. Można sobie spokojnie, bardzo ładnie prowadzić tą farbę przede wszystkim. Ja nałożę dość ostry taki kolor, jeżeli chodzi o brąz tutaj, więc mamy taki lekko nałożony ten czarny, teraz sobie kładziemy ten brąz. Bardzo dobrze tym aerografem, jak się dobrą zrobi konsystencję farby, to powiem wam, bardzo fajnie się prowadzi. Ja sobie oprę rękę. Nie, spokojnie można, powiem wam, bardzo dokładnie pomalować model. Jeżeli na przykład u was wyjdzie delikatnie takie rozpylenie, na przykład tutaj na zieleni, zawsze można sobie dolać tej zieleni, delikatnie poprawić, bo tutaj czy wyszło takie rozpylenie? Nie za bardzo widzę, tak gołym okiem. A mamy Fiata pomalowane tak w polski, tak jak polskie leopardy. Więc powiem wam, że nie wiem, czy nie zrobię takiej serii po prostu we współczesnym kamuflażu polskich pojazdów. Na pewno będą ciekawie one się prezentowały. Odstawię na razie aerograf. No niestety w celach filmowych słabo było malować i cokolwiek mówić, więc na chwilę obecną wygląda to tak. Farba jest, bardzo dobrze się nakłada. Pamiętajcie, że ja w tej chwili to na wariackich też papierach to robię, tak? I to jest tak naprawdę, moi mili, moje pierwsze malowanie tymi farbami, więc na pewno jakbym sobie pobawił się nimi chwilę, to tu by można było malować idealnie delikatne linie kamuflażu.
Powiem Wam, że tak, gdyby nie ten zapach, ale ten zestaw ja sobie zostawiam jako zestaw do polskich pojazdów, więc tutaj pozostanie on w moich, już zafunduję sobie te farby, a dlaczego nie? I powiem Wam, że jeżeli komuś nie przeszkadza zapach, to powiem Wam, jak najbardziej polecam. Do aerografu naprawdę bardzo fajne farby. Tu jak zauważycie, ta farba nie jest taka, która idealnie kryje. Jak ona by sobie wyschła, no zaraz zobaczymy, podsuszymy aerografem. Tylko może wypsikam to, co jest, to, co zostało w aerografie. No, maskę zdejmę. Dobra, tutaj mam nadzieję, że wypsikamy sobie do końca tą farbę, ale jakby co, to na razie bez, na samym powietrzu, nie psikając farbą. Bo dlaczego nie? No i powiem Wam, że bardzo fajny zestaw. Żeby nie ten zapach, to by było wszystko super bajer. Mamy we współczesnym malowaniu Fiata 621. Położone jest na biały akrylowy podkład, więc uwaga, teraz Wam mówię właśnie, że jest to akrylowy podkład i ta farba nie reaguje z akrylem. Więc czasami bywa tak, że na przykład położymy na przykład lakier, powiedzmy właśnie podkład lakierowy, kładziemy na to farby akrylowe i może dojść do reakcji. Ja na przykład ze swoimi farbami, które prezentowałem, na przykład na podkład od Vallejo, na przykład kładłem farby lakierowe od Hataki Orange. Nie działo się nic. Tutaj mamy położony podkład Mission Models. No i farby malowane AK, znaczy tutaj AK Interactive, ten zestaw RC S131. Wyszedł całkiem przyzwoicie. Nie wiem, czy go sobie dzisiaj nie dokończę malowania. Jeszcze poprawki naniosę, pobawię się tą farbą i może być z tego bardzo fajny model. Ja Wam na chwilę obecną bardzo dziękuję. Czekam na Wasze reakcje, opinie, jak Wy zapatrujecie się na farby lakierowe, a wkrótce oczywiście zaprezentuję Wam również zestaw farb od Miga z serii Atom. Ciekawe, jak tamte wypadną, bo też jest zestaw na to. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.